No, witam ponownie. Słuchajcie, piękna pogoda, wszyscy na plaży, zero klientów, także co robimy? Kręcimy następny film z płytami Franka Sinatry. Dobra, zaczynamy! Zaczynamy, Frank Sinatra. Słuchajcie, w pierwszej części mówiłem coś o płytach Peggy Lee, że zastanawiałem się, czy Peggy Lee, czy Louis Armstrong, chyba Armstrongu nawet nie wspomniałem, czy Nat King Cole, tak dalej. Mamy Peggy Lee, jedną płytkę Peggy Lee dzisiaj, poprze dzień Franka Sinatry, płyty Franka Sinatry. A dlaczego ta płyta się pojawiła? Dlatego, że jest bardzo stara, z lat 50. podejrzewam, i dlatego, że, proszę bardzo, Peggy Lee śpiewa, Frank Sinatra dyryguje, czyli Frank Sinatra, tak, dyryguje, proszę bardzo. Ok, tyle na dzisiaj Peggy Lee, a Frank Sinatra ciąg dalszy. Słuchajcie, w poprzednim odcinku był Point of No Return, album Franka Sinatry, reedycja z lat 80. A tu mamy jedno z pierwszych tłoczeń, albo pierwsze tłoczenie na labelu Capitol, EMI Capitol. Proszę bardzo, pisze 62 rok, nie wiem jaka prawda, nie sprawdzałem, czy to 62 czy 66, w każdym bądź razie coś koło tego, wszystko możliwe, że to jest 62 rok. Dobrze, po Franku Sinatrze mamy następnie 20 Golden Greatest. Frank Sinatra 20 Golden Greatest, też czarny label Capitol Records, proszę bardzo. Bardzo twardy Inner Slave, mintowa okładeczka, jeden box, tylko Capitol Records box. W poprzednim zdaje się, że były dwa boxy, Capitol Records i EMI. No i mamy jeszcze coś z czarnym labelem. Mamy następną płytkę. Frank Sinatra śpiewa wybrane Cole Portera. Cole Porter skomponował, Frank Sinatra zaśpiewał. Capitol Records, tu mamy dwa boxy, proszę. Capitol Records i pod spodem mamy EMI i Capitol Records. Frank Sinatra śpiewa utwory Cole Portera. I got you under my skin, między innymi I Love Paris. Ok, Frank Sinatra, Song for Swinging Lovers. Też lata 50. z tym, że inny label, nie czarny, a szary. Capitol Records, szary label. Szary label Capitol Records. Mamy chyba 3 czy 4 egzemplarze tej płyty, ale nie ma mintowego. Wszystkie są słabiutkie. Dobrze. Frank Sinatra sings music for pleasure. Music for pleasure. Dla przyjemności sobie śpiewa muzyczkę Frank Sinatra. Spojrzenie, rzut oka na label. Proszę bardzo. Taki ciemnoturkusowy. Mamy kod, tax kod TT, tax kod. Także przełom lat 50., 60. można było wywnioskować. Chociaż nie Music for Pleasure, 65 rok najwcześniej, bo w 65 roku wytwórnia Music for Pleasure pojawiła się na rynku. Ok, tu mamy Music for Pleasure jeszcze raz. Z tym, że chyba będą lata 80. reedycja jakaś, wytwórnia Capitol Records. Z tym, że mamy taki ciemnobordowy label, proszę bardzo. Ciemny bordo, ciemne bordo, nie blond, nie brown. Ok, co my jeszcze mamy? Frank Sinatra i wytwórnia Philips. Philips, to było 20 Classics Tracks, czyli 20 klasycznych utworów Franka Sinatry. A mamy teraz wytwórnia Philips i Frankie. Frank Sinatra, album Frankie. Bardzo stara płyta, Micro Groove 3313. Proszę bardzo, jaka ciężka. Ten środek taki ciężki. I też mamy kod, tax kod X łamane przez T. X/T. Tax kod. Bardzo stara płyta.
Następnie mamy The Essential Sinatra, wytwórnia Avenue International. Avenue International, słuchajcie, to jakaś brytyjska wytwórnia, która powstała prawdopodobnie po to, żeby wydać 2 albumy czy 3 albumy Franka Sinatry, bo chyba mieliśmy 3 w 1973 roku. Tak może pokażę wam, tak to wygląda. Brytyjska wytwórnia Avenue International, Frank Sinatra, Avenue Record Sale Limited 1973. Okidoki. Okidoki. I słuchajcie. No 4 płyty wydała co najmniej, widzę. Już widzę, że co najmniej 4 płyty wydała. Bo tu mamy Avenue International 1002, a tu mamy Avenue International 1004. Czyli co najmniej 4 płyty wydała. Tu mamy Singing Evergreens. Frank Sinatra Singing Evergreens. Oj, 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 oj. Jest, jest. Proszę bardzo, tak to wygląda. Także 73 rok. British Pressing. Original Recordings Frank Sinatra. Takie ciekawostki, płyty, które ciężko dostać na tych labelach. Capitol Records or Reprise bardzo łatwo, ale właśnie takie jakieś, jak to było, Avenue International to jest problem. Stereo Gold Award też nie za łatwo. Proszę bardzo, Original Live Recording Frank Sinatra na żywo, na żywo. Stereo Gold Award, płytka mintowa. Wow, label, uszkodzony label. Ach, damage label. Chociaż nie uszkodzony. To jest naklejka naklejona na labelu, ale co z tego? No, może ktoś będzie próbował to odkleić, tą naklejkę. Ok, no ja nie podejmuję się tego zadania, bo to po prostu by mnie przerosło te zadanie. Odkleić tą naklejeczkę bez uszkodzenia labela. Mamy Mono Recording. Teraz polska płyta. The Radio Years, Frank Sinatra, The Radio Years. Wytwórnia Wifon, Polskie Radio i Telewizja, Polish Radio and TV. Proszę bardzo, jak to pięknie wygląda. Okładka w fantastycznym stanie. Płyta podejrzewam, że w nie gorszym. Słuchajcie, prawdopodobnie nigdy nie była odtwarzana. Wifon, mint. Mint z każdej strony. Mint płyta, Excellent Plus. Okładeczka. The Radio Years Frank Sinatra. Hey, ladies and gentlemen, Frank Sinatra, Come Fly With Me. Proszę bardzo, Come Fly With Me. Reedycja z lat 80. Proszę bardzo, spójrzmy jeszcze na to. Rainbow Label, Frank Sinatra Label. Rainbow, Capitol Rainbow Label, ale to jest reedycja z 80 lat. No niestety. Co my tam mamy jeszcze Franka Sinatry? Jeszcze coś się znajdzie ciekawego. The Essential, Frank Sinatra, wydanie 3-płytowy album, wydany przez wytwórnię CBS. CBS Franka Sinatry wydało, proszę bardzo. Orange Label, na labelu pomarańczowym, czyli lata 70. Proszę bardzo. The Anthology of His Early Years, Volume 2. Proszę bardzo. Ciekawe, czy mam jeszcze na stanie Volume 1 and 3. Proszę bardzo, tak to wygląda CBS. Spójrzmy jeszcze tak. Swing Sinatra, czy mamy CBS-u coś? No mamy CBS, ale chyba nie z tego kompletu. Dobrze. Frank Sinatra, Greatest Hits, The Early Years. CBS Embassy. CBS Embassy Records. Proszę bardzo, tak to wygląda. Płyta mintowa. Chociaż widać, że była druga strona odtwarzana po labelu, ale już pierwszej nic nie widać. Ok, bardzo ładne tłoczenie. Pięknie płyta lśni, shining. Mintowy stan. Co my tam jeszcze mamy na stanie dzisiaj? Z Franka Sinatry. Swings. Frank Sinatra Swings. I wytwórnia CBS. CBS jeszcze raz wydało Franka Sinatrę. Swings.
ale nie z tej serii, co tam pokazywałem. Może mamy na stanie, nie wiem. Czerwony label CBS, czyli lata 80. Lata 80. Może zobaczymy. 86 rok dokładnie. Swings Sinatra. Mintowa płyta. Okładka też prawie mintowa. No nie, okładeczka przesadziłem. Przepraszam, rozpędziłem się za bardzo. Sinatra Saloon Songs. Saloon Songs CBS Records. Wydanie prawdopodobnie 86 rok. Zgadłem. Nie wiedziałem. Mint, płyta. Także płyta w stanie idealnym. Mint to znaczy idealny. Mięta, tak zwana mięta. Mint znaczy mięta po angielsku, czyli idealny stan płyty. Reszta poniżej to nie może być już, to nie musi być idealne. Ok, jeszcze raz. Sinatra, Love Songs. To mamy Sinatra siedzącego w krześle. Może nie reżysera, ale aktora. The Voice, czyż w jakiś film Sinatra był, który się nazywał The Voice. Mint, Sinatra Love Songs, Mint, CBS, 86 rok. No i słuchajcie, no dochodzimy do końca tej części. Trzecia część, czwartej nie będę robił, trzecią wydłużymy część, będzie dłuższa. Z Sinatrą, podejrzewam, trochę dłuższa. Ok, The Rare Sinatra. Białe kruki Sinatry można by było przetłumaczyć. The Rare Sinatra. Wytwórnia, podejrzewam, że EMI po wkładce. Capitol Records. The Rare Sinatra. Bordowy label Capitol. Te płyty wszystkie w sklepie Popmaster Record Show Słupsko, słuchajcie. Możecie przyjść nawet za chwilę, co nie ma kolejki, bo ludzi nie ma. Ludzie na plaży leżą. Piękna, słoneczna pogoda. 26 stopni. No, 26 stopni, to aż tak gorąco nie jest, ale wystarczy, żeby położyć się, lgnąć do morza i położyć się na piasku. Słuchajcie, Frank Sinatra, Romantic Songs from the Early Years. Early Years Franka Sinatry. Hallmark, CBS Hallmark Records, 1966 rok wydania. Proszę bardzo, zdaje się, że elektronicznie ustereofoniczniono. Tu mamy label. Elektrycznie ustereofoniczniono. Electronically stereo rechanneled. Ok. Słuchajcie, to na tyle w drugiej części. I następna część Franka Sinatry tu mamy, trochę będzie dłuższa od tej i od tamtej, może będzie w sumie 2 razy dłuższa niż te dwie pierwsze części. Także zapraszam do następnego spotkania z Frankiem Sinatrą. Dzięki, trzymajcie się.